Ale chrupiące, ale pyszne. A ludzie marzą o takich kuchniach. Następne będę właśnie smażyć. Pyszne. Tutaj utarłam około kilograma ziemniaków. No i posoliłam je, dałam jedno jajko, wrzuciłam też 2 ząbki czosnku pokrojone, no i 3 łyżki dałam mąki. Tu jest gdzieś tak około kilograma ziemniaków. Ziemniaki, jak widzicie, utarłam na grubych oczkach. A teraz już Wam pokazuję, jak się smażą. Tu jest taka kuchnia, palenisko. Taka kuchnia jest, jak to dawniej były te kuchnie. Teraz ludzie marzą o takich kuchniach. Na patelnię dałam olej i teraz zobaczymy, jak te moje placuszki się smażą. Będą chrupiące. Mam właśnie taką właśnie, o, widzicie, jak to się fajnie robi. Są najzwyklejsze placki ziemniaczane, które będziemy mogły się bardziej podsmażyć, ale zobaczymy ten. O, ten jest chyba bardziej, o, takie, mają być takie rumiane, za szybko przekręciłam, ale to nic. Następne będę właśnie smażyć bardziej na rumiano. Słuchajcie, wszystkie nowe osoby, które są na moim kanale, niech wiedzą, że są na kanale Kuchni Włoskiej. Tutaj mam napis na moim fartuszku Mangiare Łewki, a w ogóle to fartuszki mi zrobiły mi panie z grupy kulinarnej z Kluczewa. Pozdrawiam serdecznie wszystkie moje koleżanki i dziękuję za te fartuszki i róbcie te placki ziemniaczane, a wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do komentowania. Ja gotuję po włosku dla męża Włocha, a dzisiaj robię typowo polskie danie, czyli placki ziemniaczane. Mam w planie zrobić placki ziemniaczane po płocku i po otwocku, ale dzisiaj będą zwykłe placki. No to tutaj właśnie się smażą. Tam na takiej kuchni to wiecie, to najlepiej. Ciepło idzie z kuchni i one się równomiernie, fajnie nam smażą. Jak je usmażę, jak wszystkie usmażę, to Wam wszystko pokażę. Słuchajcie, jeszcze nie usmażyłam wszystkich tych placków, ale są bardzo chrupiące, pyszniutkie, no ale fajne. Mąż gdzieś poszedł na spacer do lasu, więc później je spróbuję, ale Wam pokażę, zobaczcie, jak wyglądają. Pyszne, ale chrupiące, ale pyszne. A tutaj następne się smażą, już Wam pokażę. Róbcie takie placuszki ziemniaczane, są bardzo dobre. Dziękuję bardzo, że jesteście na moim kanale. Zapraszam na przepisy z kuchni włoskiej, na makarony, na pizzę, na focacce. A tu następne się smażą, a z tamtych już nic nie zostało. No ale jak usmażę wszystkie, to Wam pokażę. No. Trzeba się przepalić. Nie, nie przepali się. Muszą być takie rumiane, mamo. One takie właśnie mają być chrupiące. Sandro, i co, próbujesz te placki ziemniaczane? W końcu przyszedł mój mąż i załapał się na placki ziemniaczane. Jakie? Come? Ti piacciono? Super. Buone? Bardzo dobre. Są chrupiące? No? Są krokante? Tak, dobre. Tak? Krokanty, Weź jeszcze jednego. dobre. Weź próbuj, ja chcę wiedzieć, bo ja już jadłam. No. Byłeś na spacerze, wróciłeś i teraz próbujesz? Dobre. Buonissime. Buono, buono. Okej. Saluti tutti. Ciao a tutti. I co? Polecasz takie placki ziemniaczane? A raccomandi queste? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Super. Super, no to fajnie. Słuchajcie, ostatnie smażę. Mój mąż przyszedł, więc mnie nagrywa, bo tak to sama się nagrywałam. Zjedliśmy trochę tych placków, jeszcze tutaj mam. Pokazuję Wam, o. Wiecie, ile wyszło z tego kilograma ziemniaków? Koło 14 placków. No i tutaj, o, ostatnie, zobaczcie, jakie fajne podrumienione, a już tam do tego. A wycina tylko. To super, a wyjdzie. No, jeszcze te z tej strony, dobra, niech będą. Na takiej kuchni to najlepiej smażyć te placki. Bo ja wycinałem, ale Sandro, chrupiące są, słuchajcie.
chrupiące. Jem tak, jak się dawniej jadło, ale pyszne. Róbcie takie placuszki. Zapraszam Was do kuchni włoskiej. W kuchni włoskiej mało jedzą takich rzeczy, ziemniaków, ale pod inną postacią te ziemniaki jedzą. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i do zobaczenia do następnego przepisu. I w ten sposób mój mąż Włoch, Alessandro, prosto z Rzymu, zajadał się chrupiącymi polskimi ziemniakami. Zobaczył, jak się smaży je na prawdziwej polskiej, wiejskiej kuchni. A teraz zapraszam Cię na drugi przepis, też pyszny. Też są to placki ziemniaczane, okrągłe, z dodatkiem składnika sekretnego. Zostań, a zobaczysz. Przygotowuję takie szybkie kotlety z cukinii i z ziemniaków. I powiem Wam, że tak, utarłam 2 średnie cukinie, utarłam 3 średnie ziemniaki. Cukinie po prostu, jak utarłam, to posoliłam, zostawiłam na pół godziny i później je odcedziłam od wody. To samo zrobiłam z ziemniakami. Ziemniaki utarłam na grubych oczkach tarki. Zaraz Wam pokażę, na których oczkach. Na tych oczkach tarki utarłam ziemniaki. I tak samo je odcedziłam od tej wody i teraz połączyłam z utartymi cukiniami. Dodałam tutaj 4 jajka, 1 średnią marchewkę, 2 takie małe cebule, o takiej wielkości mogę Wam pokazać, jakie cebule dałam, o takie. Nagrywam to ciurkiem, bez żadnych tam kombinowania, bez wyłączania, po prostu Wam powiem, co ja tu robię. I teraz tak, wsypałam trochę bułki tartej, sól, pieprz. Możecie też dodać pietruszkę, jak macie. Ja nie mam pietruszki, mam koperek, ale mój mąż nie lubi koperku. I to wszystko zamieszamy. Zrobię kotleciki i położę na tej bułce tartej, a tutaj będę smażyć. Dobra, to ja się wezmę za robotę. Pokażę Wam już, jak już będą zrobione te kotleciki takie w tej bułce tartej obtoczone. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że dodałam też papryki słodkie, bo zapomniałam powiedzieć. Słuchajcie, jak zobaczycie, że to jest takie rzadkie, to należy sobie dosypać bułki tartej. Ja tutaj nie dodaję ani mąki ziemniaczanej. Po prostu dodaję bułkę tartą. I to musicie zobaczyć, bo jak będzie bardzo rzadkie, to później Wam te kotlety będą się rozwalać na patelni. Więc trochę więcej bułki tartej, a jak macie więcej cukinii, no to 1 jajko więcej. No tak jak ja Wam powiedziałam, ja dałam 4 jajka. I tak przygotowałam takie właśnie małe kotleciki i teraz na rozgrzany olej będę kładła. Zaraz zobaczę, czy on jest rozgrzany, czy nie, coś sobie wrzucę. Bierzemy łyżkę drewnianą i wkładamy. Jeżeli dookoła łyżki zrobi się pianka, to jest olej gotowy. O, zaczyna się robić, czyli stopniowo podwyższa się temperatura. No to jeszcze poczekam może z 20 sekund i będę wkładać te moje kotleciki. O, widzę, że już się robi odpowiednia temperatura. Dobra, no to układamy teraz tutaj. O, zobaczcie, jest ok. I tak jeszcze jeden położę i tak wszystkie jeden obok drugiego i będziemy smażyć na złoty kolor na średnim ogniu. Tutaj dalej będę kontynuować robienie tych kotletów. Teraz będę smażyć na średnim ogniu, mniejszy ogień pod patelnią i niech mi się tak smażą i widzimy się, jak już będą usmażone. Do moich kotletów przygotowuję taki jogurt i teraz powiem Wam, co tutaj dodałam. Dodałam 3 łyżki jogurtu naturalnego, 2 łyżki majonezu, troszkę koperku, 1 rzodkiewkę pokrojoną w kostkę. Można dodać czosnek, ale ja nie dodaję czosnku. Dodałam sól, trochę papryki słodkiej i teraz wycisnę sok z cytryny, kochani. O, troszkę soku wycisnę. I teraz to wszystko zamieszam. I z tym będę jadła moje kotleciki. Jeżeli byście mieli jogurt naturalny, ten jogurt grecki,
to jeszcze lepiej byłoby, bo będzie taki inny smak. Jogurt grecki jest taki fajny, gęsty i super. No i teraz już Wam pokazuję moje kotleciki. Tak wyglądają usmażone kotleciki. Oczywiście następna porcja będzie smażona, bo tutaj mam jeszcze na talerzu, ale chciałam szybko Wam powiedzieć, jak smakują pierwsze moje kotleciki z tym wspaniałym sosem. I teraz Wam powiem, że tak, o, w tym sosie z jogurtowym, z rzodkiewką. Ale niebo w gębie, a gorące są jeszcze, ale pyszne są, mówię Wam. Róbcie takie właśnie kotlety z cukinii i z ziemniaków. Przepycha. Ale pycha. Właśnie sok z cytryny i ta rzodkiewka podkreśla smak tego jogurtu, ale dziękuję, że byliście. Zostawcie po sobie ślad i widzimy się na następnym przepisie. Pa!